Wczoraj padał śnieg. Ktoś mi powiedział, że można było się tego spodziewać, bo w końcu to jest Macedonia Północna, a jak wiadomo na północy jest zimno. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Macedonii Północnej, bo tak brzmi pełna nazwa tego kraju, od 2019 roku, kiedy zmienili tę nazwę ze względu na to, że Grecja strasznie się tutaj burzy i blokuje im dostęp do Unii Europejskiej. O, kiciuś chyba się wpieprzył. A, pomogę mu. O stosunkach grecko-macedońskich jeszcze będę opowiadał. Póki co, jak widać, pogoda jest do dupy, cały czas pada i według prognozy będzie padać cały tydzień, więc no zobaczymy, ile da się z tej Macedonii wyciągnąć. Jakbyście chcieli zdobyć Korab, czyli najwyższy szczyt Macedonii, który jest gdzieś tam, to liczcie się z tym, że droga dojazdowa do miejsca, z którego rusza szlak, jest dość długa i bardzo, bardzo kiepska, a przez to, że cały czas pada deszcz, to jest tylko i wyłącznie gorzej. I mimo iż próbowałem, naprawdę chciałem, to po prostu dojechałem do miejsca, w którym stwierdziłem, że jak spróbuję jechać dalej, to najprawdopodobniej rozwalę samochód. No i zrezygnowałem. Trochę nie mam teraz pomysłu, co zrobić ze sobą. Muszę jeszcze wrócić, a to jest stąd jeszcze, kurde, chyba z godzina jazdy. Trochę żałuję, bo Park Narodowy Mavrovo, czyli to wszystko dookoła mnie, jest bardzo ładny, a sam szlak na Korab jest podobno bardzo malowniczy. No ale trudno, no nie no, po prostu myślę, że podjąłem rozsądną decyzję i tyle. Dobra, ustalmy parę faktów. Macedonia to jest rejon geograficzny, na który składają się Macedonia Wardarska, na terenie której jest obecnie państwo Macedonia Północna, Egejska należąca do Grecji, Piryńska należąca do Bułgarii i jeszcze jakieś tam małe tereny w Albanii i Serbii. Dawno, dawno temu powstało tutaj Imperium Macedońskie, państwo, które powstało nagle się rozrosło i równie szybko upadło. Później określeniem tym nazywano prowincję rzymską. Przez jakiś czas funkcjonowało to określenie po prostu, tak jak mówiłem, odnośnie rejonu geograficznego. Później gdzieś w średniowieczu w ogóle zapomniano o tym słowie. Wrócono do niego w XIX wieku na określenie części Bałkan należących do Turcji. No i później w 1991 roku nagle powstało tutaj państwo, które nazwało się Macedonią, co wywołało oczywiście olbrzymie oburzenie, głównie w Grecji. Kim byli starożytni Macedończycy, do końca nie wiadomo. Najprawdopodobniej byli oni Trakami lub jakimś odłamem Greków. Oczywiście dzisiejsza Macedonia i Grecja mają swoje własne teorie na ten temat. To, co jest kontrowersyjne, to to, że obecna Macedonia uważa się za spadkobiercę i kontynuację dawnego Imperium Aleksandra Wielkiego. Prawda jest jednak taka, że dzisiejsi Macedończycy nie mają nic wspólnego z tymi starożytnymi. Są oni Słowianami, którzy dotarli na te tereny w VI-VII wieku i wymieszali się z ludami bałkańskimi. Macedonia do tego stopnia próbuje udowodnić sobie i swoim sąsiadom sens istnienia swojego państwa, że jawnie zakłamają historię. Na przykład internet macedoński pełny jest stron wychwalających naród macedoński i swój kraj, wywyższających ponad inne. I na przykład w szkołach w Macedonii dzieci się uczą, że pierwszym państwem słowiańskim było państwo macedońskie, które przecież nigdy nie powstało. A o ile dobrze pamiętam, nas w szkole uczyli, że pierwszym państwem słowiańskim było państwo Samona. Ale mają zaufanie tutaj do ludzi, bo jest sobie sklepik bezobsługowy. Są sobie różne rzeczy. Przy każdym jest podana cena i płaci się tutaj, po prostu kładąc pieniądze. Widocznie w Macedonii się nie kradnie. To jest kibelek z ładnym widokiem. Na pewno ten widok jest ładny, bo jestem w jednym z najwyższych punktów w okolicy, więc tutaj na pewno jest ładnie. No ale jak widać, nie za wiele widać. O, tu się przejaśniło. No proszę. No to jednak coś widać. Dobrze, proszę Państwa, proszę się szybko nacieszyć tym widoczkiem, zanim chmury znowu nadejdą i zacznie giwać. Troszkę się przejaśniło, na chwilkę pewnie. No. Niełatwo było tu dojść, ale doszedłem. Warto jeszcze wspomnieć, że antyczni Grecy uważali Macedończyków za barbarzyńców nie należących do hellenistycznej wspólnoty, a tereny dzisiejszej Macedonii Północnej nie pokrywają się z granicami starożytnego państwa. Wtedy to centrum tamtejszego państwa znajdowało się nieco bardziej na południe, na terenach dzisiejszej Grecji. W końcu któregoś dnia pojawiło się dosłownie kilkugodzinne okienko pogodowe bez deszczu
i wszystkie ujęcia ze stolicy, czyli ze Skopje, zostały nakręcone właśnie w ciągu tych kilku godzin. Czasami te działania Grecji okazują się skuteczne, bo na przykład tutaj za moimi plecami jest pomnik Aleksandra Wielkiego i każdy wie, że to jest pomnik Aleksandra Wielkiego, ale Grecy do tego stopnia protestowali, że oficjalna nazwa tego pomnika to pomnik wojownika na koniu. Skopje jest przedzielony rzeką na część macedońską i albańską. Macedońska to ta tutaj bardziej po prawej, a albańska to ta bardziej po lewej. O macedońskiej mówi się, że jest bardziej europejska, podczas gdy albańska jest nieco bardziej orientalna. Tego z zewnątrz może nie widać, ale faktycznie jak się wejdzie w głąb, to te różnice już są znacznie bardziej zauważalne. Moim zdaniem albańska jest znacznie ciekawsza, natomiast z racji tego, że Macedończycy i Albańczycy za bardzo ze sobą nie przepadają, to sami Macedończycy uważają część albańską za nieciekawą, niebezpieczną i ogólnie odradzają turystom zapuszczanie się gdzieś tam głębiej. Skopje pełno jest już różnego rodzaju pomników i fontan. Nie są to jednak w żadnym wypadku zabytki. One wszystkie powstały przed 2014 rokiem po to tylko, żeby upiększyć wizerunek brzydkiego miasta i przyciągnąć turystów. I władze wydały na ten cel około $0,5 miliarda. Jeśli chodzi o religię, tutaj też mamy wyraźny podział. Albańczycy wyznają islam, natomiast Macedończycy prawosławie. I meczety są głównie, albo nawet chyba tylko i wyłącznie, po tej macedońskiej stronie. Tutaj na przykład jest meczet, ale chyba nie spodziewali się, że przyjdę zwiedzać, bo wygląda na to, że jest zamknięty. Co mnie trochę dziwi, bo jeszcze nie widziałem, żeby jakikolwiek meczet był zamknięty i nie można było do niego wejść. Zdarzyły się meczety, do których turysta nie mógł wchodzić. Tak było w Maroku. Ale żeby w ogóle meczet był zamknięty, też mi się nie zdarzyło. W ogóle jak się jeździ po Macedonii, to w wielu miejscach można zauważyć olbrzymie ilości flag albańskich. No i faktycznie tam, gdzie Albańczycy stanowią zdecydowaną większość, bardzo mocno manifestują, do jakiego kraju chcieliby przynależeć. Szczególnie jest to widoczne w rejonie koło Kopaczy, tak mi się wydaje, chyba tak się nazywa ta miejscowość. I z tego co kojarzę, to właśnie takie miejscowości, gdzie Albańczycy stanowią zdecydowaną większość i tą swoją albańskość mocno manifestują, to takie miejscowości są przez rząd macedoński ignorowane i zresztą przez samych Macedończyków też. Po prostu się tam Macedończycy nie zapuszczają. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe. 7 leta verno čeka, čeka da se ljubime. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe. 7 leta verno čeka, čeka da se zemene. Chciało mi się sikać, więc przyszedłem do meczetu. Po prostu chodzi o to, że bardzo często koło meczetów są kible i tutaj też są, więc intuicja mnie nie zawiodła. Natomiast zawsze mam coś takiego, że jak przychodzę do meczetu, który nie jest jakoś super turystyczny i w środku są ludzie, którzy się modlą, tak no trochę się cykam na przykład wyciągać aparat. W głowie gdzieś te stereotypy wyciągnięte z mediów zostają o tym, że wiadomo, islamiści strasznie poważnie traktują swoją religię. Natomiast nikt nigdy mnie z meczetu nie wygonił, nikt mi nawet nie zwrócił uwagi, że mam nie robić zdjęć, a z cerkwi prawosławnych wyganiali mnie nieraz. Jeżeli język miałby być jakimś wyznacznikiem tego, które narody są ze sobą spokrewnione, to język macedoński jest najbardziej podobny do bułgarskiego, ale ma też pewne naleciałości serbskie. Na przykład przekleństwa macedońskie podobno brzmią prawie identycznie jak serbskie. Ładny widok w ogóle, nie? To jest twierdza Kale. Spodziewałem się, że tu będzie jakiś zamek, a tu jest tylko coś takiego. Ja w ogóle uważam, że w tych Skopjach panuje jakiś taki architektoniczny bałagan, bo dużo jest obok siebie elementów, które zwyczajnie do siebie nie pasują. Na przykład te pomniki często są poustawiane w takich miejscach, że one w zasadzie nijak się mają do otoczenia. No i dużo jest jeszcze takich budów pozaczynanych, ale nieskończonych, jak na przykład ta, które nic nie wnoszą, a psują krajobraz. Tam jest pomnik Aleksandra Macedońskiego. No, ładny widok. Matka Teresa była Albanką, natomiast urodziła się w Skopje. No i tutaj właśnie znajduje się jej dom. Przyznam szczerze, że nie znam zbyt wielu ciekawostek na jej temat. Nie znam też w ogóle aż tak dobrze jej życiorysu, więc nie czuję się, żeby się tutaj jakoś specjalnie wymądrzać. Natomiast na pewno jest to ciekawe miejsce na mapie turystycznej tego miasta.
A tam są jakieś budki z kebabem, tu jakieś restauracyjki. Nie, to nie są z kebabem, to są z burgerami. No, ogólnie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie jedzenie na ulicy, to w Macedonii jest ono bardzo, bardzo kiepskie. Po prostu sucha buła i do środka po prostu wrzucone średnio przypieczone jakieś tam mięso z jednym pomidorkiem i tyle. Możemy powiedzieć, że jak w McDonaldzie. Znajduję się obecnie w dzielnicy Skopje, która nazywa się Shuto Orizari. Mieszka tutaj największa w Europie społeczność Cyganów. Znaczy, jak będziecie sobie googlać, to wyjdzie wam, że najwięcej Cyganów mieszka w Koszycach na Słowacji, tylko że tam oni są policzeni, a tutaj nie. Tutaj według szacunków mieszka 20 000 Cyganów. I ja staram się nie ulegać stereotypom i staram się nie oceniać ludzi, dopóki ich nie poznam. Natomiast no, nie wziąłem ze sobą ani dokumentów, ani pieniędzy. Mam po prostu kilku znajomych, którzy zostali w swoim życiu przez Cyganów ocyganieni, a poza tym też uważam, że przysłowia są mądrością narodu, a jedno z polskich przysłów mówi, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wszystko zaczęło się tutaj w latach 60., gdy Skopje nawiedziło dość poważne trzęsienie ziemi, a ponieważ Cyganie mieszkali w domach z raczej tanich materiałów, no to te domki mi się porozpadały i nie mieli co ze sobą zrobić. Wtedy władze powiedziały im: słuchajcie, tam jest takie pole, z dala od centrum, to tam sobie siedźcie. No i do dzisiaj Shuto Orizari jest najtańszą dzielnicą w Skopje. Do dzisiaj obowiązuje tutaj swawola budowlana, więc Cyganie zaczęli się tutaj osiedlać całymi grupami. Zresztą dzisiaj mieszka tutaj już też całkiem sporo Albańczyków. Cyganie z pochodzenia są jedną z najniższych kast indyjskich, która dawno temu opuściła swoją ojczyznę i ruszyła na zachód. Pod koniec średniowiecza dotarli oni do Europy Południowo-Wschodniej. Do dzisiaj żyją oni w zgodzie ze swoimi tradycjami, nie integrują się, nie interesują się polityką, nie mają swoich przedstawicieli w żadnym parlamencie, a małżeństwa z osobami z zewnątrz należą do rzadkości. Dla Cyganów ważniejsza od przynależności narodowej jest przynależność plemienna. A ponieważ my w Polsce również uważamy tradycję za coś ważnego, no to nie należy zapominać o tym, że wiele plemion cygańskich uważa kradzież za naturalny, uświęcony tradycją sposób zarobkowania. Jest cholernie zimno. Tam w ogóle w górkach, które wcale nie są takie wysokie, już widać, że jest śnieg. Wczoraj chodziłem cały dzień w dwóch bluzach, bo kurtkę zgubiłem. A dzisiaj z kolei spałem w hostelu, w którym nie było ogrzewania. Więc nie dość, że ciągle jestem zmoczony od deszczu, to jeszcze teraz jestem zmarznięty. Dobra, zacznijmy powoli kącik historyczny. Pierwsze państwo macedońskie powstało około VII-VIII wieku przed naszą erą i było malutkie, w ogóle nie liczyło się w regionie. Dopiero w IV wieku przed naszą erą Filip II rozwinął to państwo na tyle, że w końcu zaczęło się liczyć. Natomiast prawdziwym zdobywcą okazał się tutaj jego syn, Aleksander Wielki, który stworzył prawdziwe imperium. Podbił on Azję Mniejszą, Fenicję, Egipt, nawet Persję, które było wtedy największym państwem, które było wtedy największe państwo ówczesnego świata. Po jego śmierci państwo się rozpadło i w ciągu nieco ponad 100 lat zniknęło z mapy, stając się rzymską prowincją. Żeby mi ktoś nie mówił, że kłamałem z tym śniegiem. Proszę, jeszcze miejscami leży i cały czas, no teraz znowu zaczął padać. Także Macedonia w październiku to już jest troszkę za późno. Albo trzeba liczyć się z tym, że będzie potwornie zimno. Ja się nie spodziewałem. Ja ustajem kasno i sve mi je jasno da je na polju zima i hladno je svima. Prespavati jutro, prespavati vek, kako li je tek. Zepsuł mi się mikrofon do GoPro. Jedyny raz w życiu kupiłem mikrofon z takiej już wyższej półki, dość drogi moim zdaniem. I okazał się on tak samo trwały jak chińskie gówna za paręnaście złotych. Bardzo szybko rozwijało się tutaj chrześcijaństwo. To właśnie w Macedonii apostoł Paweł napisał listy do Tesaloniczan i list do Filipian. I Macedonia i Grecja to są jedyne wciąż istniejące państwa europejskie, które są wymienione w Piśmie Świętym. Po podziale Imperium Rzymskiego Macedonia znalazła się w jego wschodniej części. A ponieważ była terenem peryferyjnym, nie za bardzo bronionym,
to stała się celem Słowian, którzy w VI i VII wieku podbili praktycznie całe Bałkany. I to właśnie Słowianie i klęski naturalne, na przykład trzęsienia ziemi, doprowadziły do całkowitego wyginięcia antycznych Macedończyków. W IX wieku bardzo mocno rosło w siłę państwo bułgarskie, które podbiło Macedonię. Natomiast już w X wieku Bułgaria została podbita przez Bizancjum. Ostała się tylko taka zachodnia część, powiedzmy, że mniej więcej tereny dzisiejszej Macedonii. O, ale fajna miejscówka. Chrobry! No nie wierzę. No, więc w X wieku Bułgaria została podbita przez Bizancjum. Została się tylko ta zachodnia część, czyli obecna, powiedzmy, Macedonia. I to właśnie z tego okresu pochodzi król Samuil, który ostro walczył z Turkami, odnosząc wiele zwycięstw. Zaledwie 100 lat później, już w XI wieku, Turcy i tak podbili Macedonię, natomiast kwestią sporną pozostała postać Samuila, ponieważ Macedończycy obecnie uważają go za swojego wielkiego bohatera narodowego, na co oburzają się Bułgarzy, twierdząc, że jego królestwo było po prostu następstwem upadającego królestwa bułgarskiego. Macedończycy ewidentnie mają problem ze swoją tożsamością narodową i próbują sobie troszkę tą historię przekabacać na swoją stronę. Kolejne lata to walka o wpływy między Turcją, odradzającą się Bułgarią i Serbią. W XIV wieku to Serbia była najsilniejszym państwem w regionie i to ona sprawowała władzę w Macedonii. Ostatecznie jednak rywalizację wygrała Turcja i rządziła tutaj aż do XX wieku. Turcy chcieli się pozbyć Słowian i usunąć chrześcijaństwo z tych ziem, więc masowo byli tutaj przesiedlani Cyganie, Tatarzy i różnego rodzaju ludy islamskie. Wtedy właśnie bardzo mocno zwiększyła się rola Albańczyków, którzy bardzo chętnie przyjmowali islam w przeciwieństwie do Słowian. Na początku XIX wieku zaczęła wzrastać świadomość narodowa i chęć stworzenia własnego państwa. Wtedy jednak Macedończycy utożsamiali się z Bułgarami i to w ramach jednego państwa bułgarskiego widzieli właśnie swoją przyszłość. Na to nie chciała zgodzić się Anglia, która nie chciała mieć w tym regionie silnego państwa bułgarskiego. To wtedy po kilku wiekach wrócono do nazwy Macedonia i zaczęto tak określać cały region na Bałkanach, który pozostało pod władzą Turcji. Ponieważ pomysł z Bułgarią upadł, to zaczęła się polaryzacja społeczeństwa. Część dalej czuła się Bułgarami, ale część czuła się Grekami, a inni Serbami. Przełom nastąpił na przełomie, sorry za fatalne zdanie, na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy pojawiła się nowa opcja, własne państwo. Powstały ruchy narodowościowe, które zaczęły dowodzić odrębności narodu macedońskiego. Kluczowe było w 1903 roku powstanie ilideńskie, zainicjowane przez, chyba to się nazywało, Macedońską Wewnętrzną Organizację Narodową, czy jakoś tak, do której do dzisiaj odwołuje się wiele partii nacjonalistycznych w Macedonii. Wojny bałkańskie i światowe sprawiły, że Macedonia wielokrotnie była dzielona i przechodziła z rąk do rąk Grecji, Bułgarii, Albanii i Serbii, by ostatecznie wylądować jako najbiedniejsza republika Jugosławii. W 1991 roku Macedonia uzyskała niepodległość przy olbrzymim sprzeciwie Albanii, która widziała ją w swoich granicach, i praktycznie od razu zaczęły się konflikty z Grecją o nazwę i flagę oraz z Albanią o mniejszości narodowe. Musicie bowiem wiedzieć, że Macedończycy i Grecy strasznie się nie lubią. Ja pracowałem kiedyś z dziewczyną z Macedonii i ona uświadomiła mi, jak bardzo oni się nie lubią. W sensie tu nie można mówić o jakiejś niechęci, tylko wręcz o nienawiści. Macedończycy i Grecy szczerze się nienawidzą. Grecja, zresztą jak i większość państw w regionie, uważa powstanie państwa macedońskiego za jakiś żart. Natomiast w ogóle odwoływanie się do historii i czerpanie z kultury i jakby uważanie antycznych Macedończyków za swoich przodków, to dla Greków jest już po prostu jakieś kompletne szaleństwo i nie mogą tego zdzierżyć. Albańczycy są zdecydowanie największą mniejszością narodową w Macedonii i w 2001 roku wybuchła krótka wojna pomiędzy Macedonią a Albanią. Podpisany pokój zapewnił Albańczykom bardzo dużą autonomię, jednak wciąż dochodzi do potyczek i ataków terrorystycznych, ponieważ Albańczycy uważają, że warunki pokoju są łamane, a oni dyskryminowani. W Macedonii dominuje turystyka górska, której mi niestety nie było za bardzo dane doświadczyć. A to z tego powodu, że w październiku tutejsze szlaki są drogi bardziej dojazdowe do szlaków są po prostu nieprzejezdne. Niemniej, jak ktoś lubi góry, to w Macedonii bardzo wiele szczytów nie zostało jeszcze zdobytych, więc jest szansa nazwać jakąś górę swoim imieniem.
trzeba liczyć się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, ponieważ w Macedonii jest stosunkowo dużo wilków, niedźwiedzi, szakali, skorpionów, węży jadowitych. Wciąż oczywiście szanse spotkania takiego stworzenia na swojej drodze są niewielkie, więc jak ktoś spotka, to powinien się cieszyć. Oczywiście ta radość może być krótkotrwała, ale jeżeli przeżyjecie, to będziecie mieli co opowiadać znajomym. Dobra, no to już tyle z tej Macedonii. To był zdecydowanie jeden z trudniejszych odcinków do nakręcenia przez tą cholerną pogodę. Ale mam nadzieję, że nadrobiłem merytorycznie, mam nadzieję, że się podobało i jak ktoś ogląda mnie pierwszy raz, że zostanie na dłużej. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku.